Halo, halo, dzień dobry! Crazy Coco, piwko jest. Nie ma piwka. Właśnie. To chyba źle, co? Napiszcie na czacie, czy jest jakaś zapowiedź, na którą czekacie. Napisał Daveson, nowa gra Lego, najlepiej z uniwersum Diablo. To raczej nie ma prawa bytu w ogóle. Lego Wiedźmin, Elo Mordy, cześć Leoczek, Bobok, Half-Life 3 i Tenshu. No Half-Life 3 na pewno nie na Gamescomie. Mordix. Tenshu to już prędzej. Co tam u was, kochani? Makroni, dzień dobry. Reksio, dzień dobry, cześć, cudowny ja, witam, Łukasz, witam. O kurwa, Desan. Ol mnie zrobił, skurwol. On na strągu jedzie. No i chuj, nie podejdzie nawet. Aj, było blisko. Speeda włączył? Nie, tutaj nie ma mocy. Jakie Star Wars? A nie widać? Boże. Dawaj tu, Josh. Aj, porobił mnie. Jarheadzik, dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj moi kochani oglądamy Gamescom. Dzisiaj moi kochani oglądamy Gamescom. Na jakie giereczki czekacie? Bo ja na Stalkera chciałbym zobaczyć w akcji w końcu, taki gameplay. Siemanko, ja zimne piwko, Diablo 4 sezon zaczyna się z ziomeczkiem. Teraz dopiero? Moi drodzy, Gamescomik zaraz będzie. Teraz sobie odpalimy. Spadaj. Przepraszam was za ten dźwięk. No ja nie poznaję. O Boże, moi kochani, co to jest za Star Wars? To najbardziej klasyczny z klasycznych. Dobra, gdzie te hapeki były? Na dole. Kuźwa, ta winda chyba sama tu nie przyjedzie, nie? Nie. Wiedziałem. Diablo 4 już dawno wyszło, mordo. Ale go zrobiłem. Może coś będzie ze Star Wars? Czekam na to. Siemka Dominik. To jest Jedi Academy. Star Wars Jedi Academy. Aktualnie tryb multiplayer, który nie ma serwerów już włączonych, więc można sobie z botami poprztykać się. Ale tak sobie myślałem, co tu odpalić na dzień dobry. I mówię, dobra, odpalimy to zamiast PUBG. Dwóch zrobiłem. W czwartek jadę z młodym na Gamescom. On 4 lata, mam mózg, rozjedzie się. No, powiem ci chłopie, Gamescom to jest przeżycie. Byłem w 2019 chyba. Czy 18? 19 albo 18. Powiem ci, że ja pierdzielę. Weźcie sobie, wiesz co? Na pewno sobie stary weź takie krzesełka składane małe. To moja rada. Ludzie tam wszyscy to mają, bo są takie kolejki, że się siedzi po prostu na tych siedzonkach, nie? Ludzie z kocami przechodzą, siadają, mają w chuj handheldów, wiesz, konsolek małych i tak dalej.
Tak, o 20 się zaczyna. Zaraz sobie zobaczymy, bo tam jest pre-show o 19:30. Tam teraz lecą jakieś gameplay, ale te gameplay to generalnie oglądałem trochę, to takie gówno. Nie będziecie stać w kolejkach, a co macie te bilety wcześniejszego wstępu, to powiem ci, że tam też są kolejki. Grało się w Kafei na Bogucicach. No dokładnie, dokładnie. To jest gra z Kafei na Bogucicach, którą najlepsze wspomnienia mam stamtąd. Się z Rawciem cisło, kurde. Quake 2 Remaster. Nie mam chyba kupionego, wiesz? Widziałem, że jest z ray tracingiem i tak dalej. Możemy zaraz odpalić jakiegoś klasyczka też, nie ma problemu. Proca. Kotor remake, o Jezus, jak ja czekam na Kotora remake'a. Grało się w Kafei na Bogucicach. Grało się w Kafei na Bogucicach. Ach, kurde, spadaj. Ojej. Ten z RTX to inna wersja, a ten remaster to nie jest RTX-em? Chyba jest, nie? Jeszcze, cześć Kilk. Jeszcze jest ten stary Tomb Raider, widziałem fanowy robiony, jedynka. Jedynka albo dwójka z ray tracingiem, właśnie taki remasterek. To wiem, że Quake dostał, ale ja nie mam Quake'a, nie mam tej starej wersji Quake'a. Albo mam? Zaraz zobaczę. Ale go gnoję w tym rogu. Jeszcze zginę, kurwa. Szatkowanko. Ale zginę teraz. Chyba, że jakiś fartowny cios będzie. Au! W Grafei grałem w Tibie. No my też graliśmy w Tibie, w Jedi'a, no masa gier. Wtedy nie było takiego czegoś, że kurwa, jestem graczem tej gry albo tej gry. Chociaż, nie no, w sumie Dumy tak, nie Dumy, tylko Unreal i Quake tak miały właśnie. Ja jestem Unrealowcem, a jestem Quake'owcem. Kurwa, mać. Ja chcę zginąć, bo chcę zmienić grę. O, witam, witam. Na jaką gierkę czekacie? Piszcie mi tu, kochani. Nie, jeszcze nie. Ale ja bym był za. Ja bym stare Tomb Raidery zobaczył. Tomb Raider Chronicles jak mi się podobał. Jezu. A może Tomb Raidera nowego zobaczymy? Dawno nie było. Czajcie, że ten rework, ten cały reimagine Tomb Raidera to już ma 10 lat. O kurwa, zaraz wygram to. Dobra. 2 points remaining, żeby wygrać rundę. Wchodź, wskakuj. Na 5 hapsach. Od jakiegoś czasu mam 14 hapsów. O. On nie mi wyskoczyć. Kurwa, 1 HP. Dobra, w końcu. Alan Wake 2 też chętnie zobaczę i ogramy sobie na streamie pewnie. Jedynka mi nie siadła jakoś specjalnie i ten American Nightmare też nie. Unreal 1. Później kafejki były za drogie. Wiesz co, ja nie miałem kompa bardzo długo. I dla mnie kafejka to było zbawienie, pójść sobie pograć. O kurwa, miecz mi wyrzucił, to jest zajebiste. O. Spierdalaj, ja chcę te hapsy. A, jak ja zginąłem, to straciłem punkt, jak się sam zabiłem. O. Nowy God of War? O nie, no co chyba, że Gears of War. To wtedy tak. Ale God of War to dopiero wyszedł, co ty? Okej, moje 2 punkty tam są. Kurwa, zabrał mi jednego.
Ostatni punkt nam został do wbicia i oglądamy. Zombie Army 5, to był jakiś Zombie Army, czy to był Sniper Elite? Bez nic Stalkera niedawno na te premiery ujawnili, może jakieś trailery przygotowali. No, chętnie bym zobaczył. Stalkera jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że będzie Zombie Army 5. Okej, nowy GOW to nie, wątpię. Chyba, że Gears of War, ale kurczę, ten Gears of War... No, piąteczka wyszła z Sexym chyba, z tego co pamiętam. Pa. Halo panowie, o. Wiem, że trupy, ale to jest na silniku chyba zombie tego. Wow, ale mnie zgasił. Na silniku chyba tego Sniper Elita, czy nie? Czy już mi się popierdoliły gry? Quake 1, nie mam Game Passa stary, aktualnie. Chodź, wejdź, kurwa. Kuźwa, zrobiliby jeszcze raz takiego, kurde, tego, nie? Kotorka. Znaczy jakiegoś Jedi'a właśnie w tym stylu, nie? O, przepraszam. Kruchol. Bardzo, KE2 albo wódeczkę. bardzo ci dziękuję. Na Quake'a 2 liczę nowe Fable. O, Fable, ja jedynkę zrobiłem. Bardzo mi się podobała. Jedyneczka Fabla. Dobra, zróbmy tak, że odpalę sobie tutaj Gamescoma. Akurat leci. Będziemy mieli podgląd. Tu jakiegoś Tekkena walą gównianego. Facebooka wyłączę, żeby wam mojej prywaty nie sprzedawać. I tak macie jej dosyć dużo. Gamescom, transmisja na żywo. W piku było 72 osoby. Gdzie są ludzie? Dobra. Zobaczmy tego mojego Steama. Command & Conquer COVID Edition. Command & Conquer jakoś mech, szczerze. Dobra, odinstaluję już tego Jedi'a, bo to było... Nawet nie ma serwerów, wiecie? Pewnie mody trzeba sobie jakieś zainstalować albo coś. O, ten Tomb Raider już ma kurwa 10 lat, nie? To nie ma lipy. Dobra, Quake. Czy ja mam Quake'a? Nie mam nic pod Q. Sklep. Zobaczmy tego Quake'a. Ten Maruders mnie ciekawi. I to jest od razu z tym remake'iem? PEGI 18. Chyba tak. Ta. Cześć Basil. Ale jak któregoś czekaj. A nie Quake'a 1? A powinienem mieć jakiegoś Quake'a. Podobne do Doom, niedostępne w swoich preferowanych języków. No mamy prawie godzinę, to sobie klikniemy. Kup dla siebie, dla siebie. Tyryryry, ty. Złe hasło dał, oczywiście. Czy teraz drugi złe hasło? Nie. Chyba nie. Dobra.
Akceptuję, chcę zapłacić. Ostatnio coś mi Steam odrzucał płatności, nie wiem dlaczego. Kup. Musisz zgodzić się, zgadzam się. Ile on waży? O, mamy, dobra. Zainstaluj zawartość. 5 giga Quake 2 waży? Are you kidding me? No dobra. No dobra. Czy nie lepiej z Eneby? O kurwa, nie pomyślałem o tym. Neba. Kłakę. Kurwa, no i taniej. Oczywiście, że taniej. 32. Fucken, ale jestem durny. Ale jestem durny. Ale jest wujek durny. 32. No zawsze jest na Enebie taniej, moi kochani. Pamiętajcie, wujek was w ciula nie robi. Ale jest po prostu daremny, no. Jeżeli chodzi o ogarnianie cebuli. A, trudno. Parę złotych ten, ale kurczę, kliknięcie samo w mój link to już dużo daje, powiem wam. To my tu mamy Duma jedyneczkę. O, zainstalował się Quake 2. Dawaj. Graj w Quake 2, Quake Playground Zero, Original, nie. Gramy takiego. Tego już, Enchanteda. Możesz zwrócić, nie. Widzę, że Haksu napierdala, czyli to jest ta wersja. Remote Play Together, korporacyjna, no. Wujek nas zrobił w Ciele 04, jebane gówno za 400 zł. Ja się bawię świetnie, stary. I nikogo nie zrobiłem w ciula. Ja wam mówiłem samą prawdę, jak ta gra wygląda. Mówiłem o jej wadach, mówiłem o jej zaletach, mówiłem co mi się podoba, co mi się nie podoba. Mieliście też do wypróbowania betę. Sam mówiłem, żeby wszyscy sobie spróbowali. Jak ktoś się czuje zrobiony w ciula przeze mnie, to jest... Nie będę określał. O... Zobaczmy sobie ten Quake 64. Nie, Quake 2. Chuj, harda weźmiemy. Cześć, Aksu. A ja to widzę. Aha, bo to ja grałem w jakąś tą... Ja chyba nigdy w Quake'a 2 nie grałem. Teraz sobie zdaję sprawę. Chyba w jedynkę grałem. Jedziemy. Ground Zero to pakiet nowych misji. Okej, to widziałem, że tam właśnie wyszły nowe mapy jakieś. Ale nie, ja widziałem jakiegoś Quake'a, że był Ray Tracing taki. Czekaj, może jest w opcjach. Jest tutaj? Czy nie ma? W trójkę? W trójkę grałem, ale w trójkę chyba nie ma tego. W trójkę grałem, ale arenę, to jest taki ten... Kuźwa, już nic... Aha, RTX jest inną grą, czyli w tej nie ma RTX-a po prostu. Okej. Ta wersja nie ma RTX, dzięki.
Ale kurde... Są vibe'y Quake'a 3 areny. Kurwa, kucnął sobie jebaniec normalnie. O kurwa, myślałem, że zginie, co oni tak dużo życia mają. Tak, w trójkę Chris nawet grałem właśnie w kafejce na Bogudzicach, też między innymi. Pierwsza gra, w którą tam zagrałem. Wow, jakie koło wyboru! I z jakim kurde tym. To co? Kompas? Oh shit! Takie coś było w oryginalnej grze, czy to jest jakieś ułatwienie? Nie wierzę, nie chcę mi się wierzyć, że takie coś było. O, ja chcę shotguna jakiegoś. Okej. Okej. Coś jeszcze we mnie wali? Tak. Są jacyś goście, co do mnie prują. Dobra, ja chcę jakiegoś shotguna, widzę, że są shotgun shellsy. Coś jeszcze do mnie napierdala. O ty chujku. Oglądamy zaraz Gamescom. Kochani, jeszcze raz. Na co czekacie? Na jakie gierki? Pewnie tam jakoś się da wskoczyć, znając stare gierki. Jak z tych steampaków się używa? Czy on od razu mi wskoczył jako HP? A, kurwa, ja tutaj piszę. Obczaj sobie, czy ci nie dało Quake RTX, zaraz zobaczę. A nie, medkit od razu mi się dodaje. Oni tak giną. No z tym paków. Tak się nazywa po prostu apteczka. Myślałem, że się używa jakoś ich. Muzyczka epicka, powiem wam. Ale chyba Brutal Doomy lepiej mi się ogrywało. Chyba szybciej inne gnaty były.
Ten pistolet już mnie drażni trochę. Left 4 Dead 3, o Jezus, ale... O! Jest coś. Aha, bo nie giną, to jeszcze używają tego. Pięknie! Dobra, jak tu jakiś quick... Bo na którym jest quick save? Dobra, F5. Ominąłem shotguna, kurwa, wiedziałem, że coś ominę. A shotguny uwielbiam w tych gierkach. Okej, zaraz sprawdzimy, ile osób gra na multi. Zresztą dużo czasu nie mamy. Bo zaraz się odpali nam... Zaraz się nam odpali Gamescom. Ja to się, kurde, najbardziej chyba na Metro czekam. Może nowego Duma by pokazali, ale chyba najbardziej mimo wszystko na Metro. A, czekajcie, przecież tu jest, kuźwa, kompas. Plum, 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 plum. Ale ciekawie się zrobi, jak inny gnat jest. Kuźwa! To jest gierka teraz. Bam, 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 bam. A i tu mamy jakąś wodę jeszcze, no tak. Tak poleciałem sobie jolo. O, gówno tu jest. Lux soundtrack, no akurat soundtrack kojarzę. Dużo ludzi używało w starych czasach w intrach do YouTube, swoich kanałów YouTube'owych. Ouch, to było głupie. Level zrobił, wujcio! O! To jest mega. Te dźwięki. Woo! Shotgun! Pięknie. To jest moje klimaty. Parapapa, parapapa. Kot! O ty chuju. Shotgun to i to, dobra. Tam BG3 dawno nie grałem, wiesz, stary. Dobra, czytamy. Okej, tak. W ogóle co za to mogli uczyć? Skończyłem. Nie. Ja jestem tyle, co na streamie widzieliście. Naprawdę. Musiałem po jakimś czasie odinstalować, bo nie miałem miejsca na dysku. Bo film nie chciał mi się z tego
Film mi się nie chciał renderować, bo nie miałem miejsca na dysku, musiałem go odinstalować. I Diablo i to odinstalowałem. I Diablo zainstalowałem dla streamu. A tak to... no nie grałem. O ty kurwiu. Nie skończyłem, stary, nie skończyłem. Param pam pararam pam param. Kuźwa, te klasyczne shootery to były epickie. Ja bym zagrał właśnie w nowego Duma. Uwielbiam. Czas na większy dysk, na więcej dysków. O kurwa. Ale zjebałem. O kurwa. Nie wiem, czy to tak miało działać. Chyba nie. Oni się respią, kurwa, normalnie. Wyglądało na minibossa jakiegoś. No i mamy to. Dobre jest wujcie w to. The fuck? Dobra, mamy tą niebieską kartę. Cześć Infi, no, namówili mnie. Namówili mnie donatem. Następno poproszę Saints Row'a w wersji kolekcjonerskiej, ten z Ferrari. O, jestem debil. What the fuck? A się wystraszyłem. Kurwa i zginąłem. Dobra, kochani. Wszystko pięknie, ładnie, ale my tu mamy... Dziękuję ci bardzo, Kruchol. Na pewno sobie jeszcze pogram. Na streamku coś odpalimy, tak jak ostatnio odpalaliśmy... Co to za chmurka? Tak jak ostatnio odpalaliśmy... tak jak ostatnio odpalaliśmy PUBG'ka. Ale my tu zaraz wchodzimy w GAMESCOM. Pytanie, czy on będzie na Twitchu? Bo na Twitchu będzie lepsza jakość, podejrzewam. GAMESCOM. Jest live. Za 6 minut pre-show. Dobra, gadamy. Gadamy, moi kochani. Na co czekamy? Na co czekacie wy? Na co czekam ja? Ja Stalker 2, Metro nowe, nowy Doom, nowy Mortal Kombat na pewno pokażą, bo to już zapowiedziane zostało. To chętnie zobaczę jakiś nowy trailer. Co tam jeszcze bardzo bym chciał zobaczyć? Nowe Wolfensteiny, nowe Doomy, to chyba już mówiłem. Cyberpunk, bym chciał zobaczyć ten nowy dodatek. Jakiś gameplayek.
Quake 3, no, piękne czasy. Człowiek by zagrał Soldier of Fortune w wersji HD. Soldier of Fortune, no, pamiętam jaki wtedy miałem szok. Szok, jaka tam była realistyczna, jak realistycznie się zachowywali przeciwnicy po tym, jak się ich zabijało. Że im odrywało ręce. Dziękuję, moje kochanie, najkochańsze, słodkie. Mua. Odrywało się im ręce. Chwytali się za jaja, jak im się strzelało w jaja i tak dalej. A ostatnio nawet odpalałem na YouTubie to. Gameplay. By the way, pierwszy raz od wielu lat wrzuciłem swoją mordę na tapetkę. Soldier of Fortune. Gameplay. Któryś z tych... O, patrzcie, widzicie? Oglądałem niedawno Soldier of Fortune 2. Film o tym oglądałem, patrz. 9 lat temu. To było ahead of its time. Nigdy nie zapomnę tego, Jezus. No i ten shotgun już w pierwszej misji. To było jakieś takie metro, czy coś takiego, a w drugiej misji już trzeba było między pociągami jakoś tam w takie niecki wchodzić. Tutaj za kasą biletową stał gościu, pamiętam. O, właśnie, głowę się odrywało, to było piękne. Pamiętam to, o, to też w kafejce grałem. Co mi w ogóle przeglądarka świruje, widzicie to? O, noga to mi się tak podobało właśnie i potem nawet w ciało można było strzelać, no, odpadały nogi, ręce. Gademe, co to za artefakty? W całej przeglądarce jakby. Nie, tutaj nie. Ale jaram się tymi nowymi gierkami. O, Titan Questa 2 jakby gameplay pokazali, to liczę na to. Cześć Olek, witam. Matsu, witam. Kolorowy misiu, jeżeli kogoś nie przywitałem, to przepraszam, ale wszystkich witam bardzo, bardzo serdecznie. Dwójki chyba już nie grałem. Borys w Cyberpunka ciśnie. W Cyberpunka ciśnie. Opcje jakieś tu zmienia akurat. Cyberpunk epicki. O, widzę, że kurteczka z Edge Runnersów. Ale chujowo gameplay wygląda, ale podejrzewam, że on ma jednego peceta do streamowania, to też bym pewnie u mnie tak wyglądało chujowo. Ale ja muszę się pochwalić, że dzięki waszemu wsparciu mam tak dojebany setup do streamowania, że to jest kurwa mała bania, nie? Odpalamy Cyberpunka z ray tracingiem i lecimy. No nie wiem, czy z ray tracingiem na pewno, bo nie wiem, czy mi w ogóle pójdzie z ray tracingiem tak na fullach, ale na pewno w dobrej jakości. Druga misja to na pociągu. A, to w pierwszej misji się przechodziło w tym. Na pociągu, masz rację, tak. Kingpina nie grałem. Dużo słyszałem o nim, ale nie grałem. Ale chyba każdy miał takie gierki, klasyki, które nie grał. Mugen to było nie? To całe... Jak oni się nazywają? Kurwa, Dragon Ball. Lemmingi to takie... Chyba szły takie hopki, nie? Je się tam gdzieś prowadziło. To jakoś tak mech. Ale... coś chciałem powiedzieć o jakiejś gierce, czy coś pokazać. Kingpin... Druga misja na pociągu... Co z tym miejscem wolnym na dyskach, wujek? Coś mi wspomniał, że słabo. Potrzebny upgrade? Pewnie tak. A co, sprzedajesz dyski? Albo masz firmę, która produkuje dyski i chcesz zasponsorować kanał? Wchodzimy w to. Nie, muszę dyski kupić, bo tak. Mam dobre dyski. Bo ja mam dyski... Widzisz, tu mam 700 giga, tu mam 230 giga, tu mam terabajt, tu mam 230 giga.
a to jest USB, czyli karta pamięci. Tylko że ten i ten dysk to jest jeden dysk normalny HDD. To są dwa osobne dyski M2. Przydałby mi się nawet HDD, nawet terabajt, nawet HDD zwykły dysk by mi się przydał. Czy ja mam tam wejście SATA jeszcze wolne? Nie wiem. Nie wiem jak u mnie z wejściami, stary. Ale motyw jest taki, że potrzebuję storage po prostu na moje materiały z góry na przykład, nie? Welcome to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, coming to you from my couch. I brought in the cat bed back there. Blood Rainy chciałbym zobaczyć. I'm Kyle Bossman. Blood I'm Rainy. the host for this pre-show, and I realize a confusing thing about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show. Okej. Opening Night Live. So, cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. Streets of Rogue 2? Okej. Myślałem, że wypierdolę jakąś bombą na dzień dobry na otwarcie, a tu jakiś... Czy ja nie mówię, ja nigdy nie neguję gierek, jak widzę na przykład jakąś grafikę kolorową, jakiś tryb, jakiś mechanikę gry, która jest jakaś mało popularna, nigdy nie neguję. Zawsze daję szansę gierkom. Już mi to wygląda na ciekawsze troszeczkę niż się zapowiadało na pierwszym strzałach. Głośniej? Enjoys a bit too much power. Well, sometimes you just have to go rogue. But remember, są there tanie. can only be one president. Blood piękny, no. Welcome to the streets, where anything is possible. Delta Force, o, Delta Force bym zobaczył. Grałem w jedynkę tą taką, znaczy chyba nie w jedynkę, bo jedynka to chyba bardzo stara. Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. Okej. Be who you want. Write your own story. And you can do all of it with friends. Okej. Ciekawie wygląda. Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Take me forward. O! No matter the danger. O, fajnie to wygląda. Trzeba zapisywać to na kartce. Na jakiej? To już mi wygląda na coś, czym jestem zainteresowany. Passenger is lost. So is this word. Mandragon. I wanted to give our people one last hope. O, jakiś slasher. Champion to defeat this calamity. I am sorry to push that fate upon you, Lisfanga. Jak oceniasz podejście Blizzarda do Overwatcha 2? No chujnia. Chujnia, zjebali fajne IP, naprawdę, skurwili i bezpowrotnie moim zdaniem. Bo nikt już w Overwatcha 3 nie uwierzy. Hej, wygląda jak taki bieda Hades. You should not have come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now.
for I still care about you. Kurwa, bieganie wygląda gorzej niż w PoE, a to jest sztuka. Enough! Cześć, Johnny Bravo. Nie, Hades 2 nie. Lysfanga. Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Jeff Keighley. Jeff, we're now minutes away from Opening Night Live beginning. What sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition this year. There will be a few cool announcements throughout the show, but generally we're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months is especially Jakby co, to gonna be dźwięk insane jest u nich with rozjechany. releases. So you will see new stuff on Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake, so many other big Asasyna games będę wam that are coming out streamował. later this year. But yeah, primarily focuses as Nintendo likes Nie, to to jest primarily pre-show, focus półgodzinny on, you know, pre-show. announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news To jest pre-show jeszcze półgodzinny. Dopiero show się zaczyna z 20 minut, otwarcie takie. Battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in 5 years, but then they also want to see real gameplay and real games, and like you're gonna see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're Cześć, gonna Mikey. see, you know, gameplay on a bunch of other games. Witam wszystkich, których nie and, like, przywitałem. real in-game footage because these games are close to release and almost finished. So that's kind of the advantage that I think we can go a little bit deeper on some games today. So actually, it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. It's just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, you know, we can't do that stuff at Game Awards to do, you know, super long gameplay demos. And here, we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will see an in-depth look at some games that they're looking forward to. 20, 30 games will all be there. It's a big show and lots of gameplay to see. Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal too. We love having you host the pre-show, and I'm excited to be on stage for opening. Piotrix, dziękuję ci bardzo. Siema, czat, uśmiechnięta Holy buźka. moly. Dziękuję ci, Piotrku, That was twoje a good zdróweczko. interview. Dziękuję ci za 5 Let's all dyszek. take a minute to cool off now with another brand new trailer. Kiedyś widziałem grę, jak coś taki co bohaterem jakimś ziemielinem czy Grek. O! O! Metro? Czyżby? A nie, za brzydkie na metro. Ale jakieś... Ale już mi ta maska się podoba. Czekajcie, zaraz doczytam czat. Wczesna wersja gry. Grek. Chodzi ci albo o Hadesa, albo o Titan Questa, albo o Achillesa, Legend Untold. O! Czyżby RTS-ik jakiś survivalowy? Ja lubię takie klimaty post-apo, takie zrobione właśnie w ukraińskim stylu. Endzone 2, nie grałem w jedynkę i nie słyszałem nigdy, ale no, zapiszę sobie. Endzone 2. Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where we're just hanging out on my couch, watching some cool trailers and pre-taped interviews with Jeff Keighley. Faktycznie jest. And we're not tam even płyn do naczyń, halfway kurwa. through all of the trailers I have to show you, so let's check out a couple more. O, to muzyczkę znam, zajebista to jest muzyczka. I look like a fucking tour guide. Bulletstorm VR. O kurwa! O kurwa, żałuję, że nie mam VR-a w takich momentach. O kurwa! No!
sexy, tylko kurwa nie mam VR-a, nie? Ale bym sobie ponapierdalał w jakiegoś horrora. Settling in to our wondrous Azoria. Working the land. Okej. Equipped with kindness To nie dla mnie. and creativity. Cześć Piotrku, You found witam. a cozy place Bobo, in dzień this dobry. community. Tak, na weekend turniej With PvP jest. companions by your side. Cześć Who wszystko. knows what you'll accomplish? Add a drop or two of magic. And set off for adventure. Will you reveal the heart of our magical island? Me. Pre-order now. Pierwsza gierka, która mnie całkowicie nie interesuje i całkowicie I'm nie so mój... sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom opening night live pre-show. And already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number 10, there's just something nice Dzień dobry, about seeing a kochanie. futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, it's not going to be bad news. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October and they haven't shown too much yet. I expect they're going to show something kind of big tonight. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat. Mortal Kombat! Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down, this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne, trust me. And do you know what else sounds like a GTA party? 6 wątpię. The 7th Guest VR. So let's watch a trailer for that. Old Man Stauff built a house and filled it with his toys. O! 6 guests came one night. O. Their scream's the only noise. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Stauff has spent his fortune wisely. O kurwa, serio? Prawdziwi aktorzy? Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! Kurwa, jak to wygląda dziwnie. This is a game. Nothing more. O kurwa, ciekawe. Win that prize money. I say, every man for himself. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I Oh! No one came out that night. Not one was ever seen. But Old Man Stauff is waiting there. Ej, to wygląda ciekawie. Crazy, sick, and mean.
Ciekawa gra, tylko że szkoda, że to jest VR. So one of kurczę. my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have two scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice comforting voice with a nice comforting face. And now you are appropriately comforted. Next, a scary game. Pokaż. O! Ale to chyba widziałem. Gdzieś. O, klasyczny, nie gadaj! O kurwa, zajebiście. O kurwa, o. W klasycznym takiej konwencji przełączalnej na to wygląda. A bohater, z którym można się utożsamić. O kurwa, ciekawe. Gramy w to na streamie, nie ma chuja. Kto jest za tym, da łapka w górę. Romano! Post-trauma. My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself. W ogóle to muszę pojechać na przyszły Gamescom. Następny Gamescom jadę. Jedziemy? Kto jedzie ze mną? IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. Anne, I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs in English and German. It's done by IGN, so that's Odświeżę może się ten dźwięk, ale to jest chyba u nich rozjechany, wiecie? And Gamescom. You just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages there with musicians playing. There's food trucks. There's like human social games where you have to be like in a soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So hold on, what is a human social game? You know, soccer Wiecie co jest najlepsze na Gamescomie? Jak byłem w 2019 roku, rozdawali darmowe piwa alkoholowe i polewali wódką, kurwa. Normalnie na takim czymś jak Gamescom. 11 hal wypełnionych pierdołami, gadżetami, scenami i tak dalej. I łażą goście i rozdają piwo. What does Gamescom mean to you personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown in and I was overwhelmed by everything, you know. And to this day, it's just awesome to be reminded of that, to go there and see all these people, and I can still talk to the devs I admire there. So to me, it's kind of... One last important question for you. Sure. How do you say world premiere? Zresetowali ten. It's actually Weltpremiere. Pretty similar, yeah, right? I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, man, that's good. Weltpremiere. And thank you so much for helping me out today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy. Eine Weltpremiere. O, dawaj, pokaż. O. Do not recognize these markings. Kurwa. Crusader z Diablo 3. To jest jakiś Warhammer? One of the great cities of the age of myth. Myth? Była taka gierka Myth. Po prostu. Fajna strategia. A, Warhammer, Sigma, tak? Sigmar. Może jakaś gierka mnie przyciągnie do Warhammera w końcu. Hammers of Sigma! No relent! No mercy! Must fight on! The banner cannot fall! Warriors of Sigma, stand with me!
Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our cannabis. What's us stays us. Nothing gonna stop us now. O mech trochę, nie? Przynajmniej dla mnie. A mytos, masz rację. Ale myf też był. O. Warhammer. Mech. Graficznie wyglądało brzydko, moim zdaniem skromnym. Okej. Delta Force, pokażcie. Delta Force to akurat jestem zajarany. Grałem w kafejce właśnie w Bogucicach w Delta Force'a. Z Klaudiuszem, pamiętam do dzisiaj nawet jego imię. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces. O nie, jakaś super technologia, serio. These latest threats to our global societies. No fear. Egzoszkielety, kurde. Nie no, da się szansę, wiadomo, ale wolałbym chyba klasyk. O, to będzie z kampanią. O, to było cool. O, śmigłowiec, uwielbiam śmigłowce w grach. Ale powiem szczerze, że damy szansę, ale tak mech. Night Vision, o kurwa, uwielbiam. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic news, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. What? Homeworld 3, kuźwa. Nigdy nie myślałem, że to powróci. Ale bym, kurde, ciekawy jestem, ciekawy. Ciekawy na dzisiejszy czas, jak zrobią Homeworlda. You've each just received a mission briefing. Nothing is redacted because I want you to know. Czy to był ten aktor? We have been tasked with finishing Karen's jet and Ale nie, the głos fleet's się nie mission. zgadza. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert, control strike craft warning. Many of you are feeling overwhelmed, We've got incoming. doubting yourselves. We need cover. Roll over me. I have no doubt. We will succeed. Whatever it takes to complete the mission. O, wygląda klimatycznie, naprawdę. Enemy strike craft coming in fast. My name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. Homeworld 3. Zapiszę sobie. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means Grałem that w jedynkę Gamescom lata Opening Night temu. Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. I to będzie z domu od Jeffa Keely'ego. No.
Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. To jest spoko gościu, nie? Taki luzaczek. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. No właśnie, bo teraz nie ma E3 i Gamescom zastępuje te miejsce, więc ja w przyszłym roku jadę, jedziemy. This right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. Mortal Kombat! But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Maestro. A, myślałem, że Todd Howard wyjdzie. Okej. Starfield będę dla was streamował. No to może być grube. O, już mi się podoba. Już mi się podoba, powiem wam. Już klimacik jest. Już wchodzi klimacik. A to już niedługo premiera, nie? Hellblade 2, o matko, ale bym zagrał. Pokażą na pewno, bo za długo nic nie pokazują. No właśnie, klimat taki Mass Effecta. Mass Effecty trylogię kocham. Dwójkę chyba z 4 razy przechodziłem. Dwójka najlepsza. Nie mówiłem, że Starfield do mnie nie przemawia. Nie mam hype'a. Takiego, jak na przykład na Metro czy na coś. Ale zobaczymy. Damy oczywiście szansę. Please welcome Todd Howard. A Todd Howard. 6 themes time the detail. Jest. Czy w Starfieldzie będzie multiplayer? No, epicko jest, nie powiem. Nie, to jest CGI. To jest CGI.
To nie są twarze Bethesdy, kurwa za chujak. One dalej wyglądają jak w Oblivionie. W ich grach. I mają tą mimikę. Early Access, September 1. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right, well, guys. Okay, thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. O kurwa, serio? That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Jakie zjeby, kurwa. Really, it's just so sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to opening night live at Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Yeah, dawać chuja. Yes, I was in the chess club. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. On kręcić umie hypa, ten jebaniec. Jest lepszy ode mnie. Is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and and just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Oh, kurwa. I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner and you touch this artifact that affects you in some way where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Oh shit, podoba mi Let's talk się. a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited.
for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. Jakiś trailer? All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Psychonauts? Nie. Okej. Bandai Namco. Strzelajcie, co to jest. Wygląda już ciekawie. Cześć, Artur. Journey? To było Journey? Nie, czekaj, to jest zbyt creepy na Journey. Wow, ale fajnie wygląda. Pewnie będzie w koopie. Już mi się podoba. O! Fajne. Little Nightmares 3, tak? Tak. That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first Little Nightmares, tak jest. It Takes Two, wygląda jak It Takes Two. Czy będzie Stalker 2? Nie wiadomo. Ile kosztuje bilet na imprezę? Nie jest drogi, z tego co pamiętam. Bo ja kupiłem na wszystkie dni wtedy, jak byłem, a byłem biedakiem. Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right. Jak ktoś jest wielkim fanem, to fajna sprawa. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Tak, ma być Lords of the Fallen, z tego co mi wiadomo. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet that happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science. To się zapowiada spoko naprawdę. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Ej, ta gra wygląda tak, że to kurwa chyba niemożliwe, że to faktycznie tak będzie wyglądało jak wyjdzie. Przynajmniej jak pokazywali to wcześniej. Jak nie podobają się klimaty grania jakąś kurwa małpą, tak to wygląda sexy as fuck. Cześć Danielski. Z takich najciekawszych humor trójka było, Danielski. Posttrauma.
Nie, ta gra wygląda zbyt ładnie. No i nie pierdolcie mi, że to jest gameplay, bo nie łykam. Dobra, tu jeszcze łykam. Ale fajne. Chujowa jakość jest też. Nie no, to wygląda epic. No to powiem wam, że jest zajebiste. Jeżeli to tak faktycznie nie wygląda i jest, to kibicuję mocno. Ale wygląda gorzej niż na pierwszych tych. Widać, że zoptymalizowali troszkę, moim zdaniem. Hej, Szyhułakom. O! Cyberpunk? Widmo wolności? Nie. Jakieś klonowanko. What? Co to? Oh my god. Quake? Dumnie. Jakiś Unreal? Może? Co to kurwa jest? Wygląda cool. As fuck. O! Coś dla mnie! Killing Floor 3. Zapisuję. Wishlist. O! Age of Empires? Na Xboxa Age of Empires, tak? Dobrze widzę? Czy to nie jest... Czy to są jakieś settlersy, kurwa? Cześć, babaś. Nie, to nie są settlersy. Nie, to wygląda mi na Age of Empires. Jakiś dodatek może albo coś. No dokładnie. A nie, Anniversary Edition, okej. No i teraz na konsolach będzie po prostu. Meh. What a great surprise! Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right.
Dziś premiera, no to ja lubię takie. All right, next up we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Zack Snyder jest zajebisty. Snyder Cut był tak dojebany. Oh yeah! Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team-building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, awesome. But there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies. Cool. And it really to ciekawe. I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's one and two players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Pokażcie to. Jestem tego ciekawy, bo ja bardzo lubię Zacka Snydera produkcje, wszystkie praktycznie. Sucker Punch, 300... O, te kolory już działa na mnie. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see.
Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. Podoba mi się, podoba mi się. What do you think they want? Everything. I found her. Wow. To byli naziści? I am a child of war. I was taught that love is weakness. Yeah! There is a difference Wow! between justice and Leader, lightsabery, kurwa, biorę to! There is a price to pay for your defiance. Shh, one moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Ale ładnie to wygląda, Jezus Maria. You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Zajebiste. Zajebiste. Oglądam. Czy tam był gościu... Tam był jeden aktor, którego bardzo lubię, z Chuligansów. On grał w Synach Anarchii też. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. To jest film i gra to będzie. Będzie dwie części filmu, a potem będzie gra. Okej. O, to jest open world? Oh my god, ale to wygląda. Serio? To jest open world game? Kurwa, wygląda cudownie. GTA. Jest wędkowanie, kupuję.
What? Ej! No nie no, kurwa. Oh my god! What? Crimson Desert. Ale kurwa wygląda. A to jest... Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cool Payday mi się podoba, tylko nie mam ekipy do tego. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Mi się podoba bardzo. Bardzo mi się podoba Payday. W sensie ten motyw tych napadów. Ale to trzeba mieć fajną ekipę zgraną do tego, która lubi takie rzeczy. Trzeba to z tytanami zagrać. Połączenie For Honor, Assassina, Elden Ringa, no to prawda. كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام. لا أذكر مقدارها. To na pewno będę streamował. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من قبل. كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال. السلام عليكم. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. Ładnie zwiastun, ładnie zmontowany. لننهي هذا الأمر.
klimatyczny. Na pewno zagram. Na pewno zagram. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom now to play the text adventure of the show. Prawie półtora godziny tego. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom. Co się wam najbardziej podoba na razie? Online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show. Byłem kiedyś na tej erii, zajebista. At 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out. Dla mnie póki co te post-trauma, ten Crimson Desert, Killing Floor i Little Nightmare. No i Assassin i Starfield, wiadomo. Thank you so much and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと。Ale Mortal Kombat, o Jezus Maria, uwielbiam. Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Yeah. All right, well, let's take a look at the brand new trailer Maciek, for Tekken 8. Ale Thanks, taki, guys. wiesz, nie było zwiastunu ani nic. Dobra, Tekken 8, pokażcie mi to. Może mnie zachęcą. Going somewhere? Yes! 戦闘開始する決めたからこつけたらcomo son?失敗바주겠어 Es hora de entrar.
Osserva. Odwróćcie! Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kendo. O, Yoshimitsu, o kurwa. On był potem w Soul Caliburze też. Ale nie, Tekken to jest dla mnie taki za bardzo właśnie. What? A, zresetowali dźwięk znowu. Zdecydowanie wolę Mortal Kombat. Get ready for the next battle. Mnie na razie ten Killing Floor, Crimson Desert, Rebel Moon jako film. Dużo fajnego jest. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies, yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year, we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Wow. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're gonna work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we wanna show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right?
Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. A co, poprzedni Modern Warfare był chujowy? Call of Duty at Gamescom first. Thanks, Ja guys. słyszałem, że były dobre te dwie ostatnie Modern Warfare'y. Ja grałem tylko w Warzona, co prawda. Ale ja lubię ten klimat Modern Warfare'a strasznie. W sensie ten właśnie taki militarny. W aktualnych czasach, bez kurwa exosuitów, kurwa i innych gówien. Alpha team clear. Heading to surface. Kampania super, ale jeszcze słabo. To ja poczekam aż stanieje. Jak stanieje, to se kupię i se przejdę. Okej, to jest gameplay, bo widać, że spadły klatki, kurwa. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. What? To wszystko? A nie, już myślałem. Stay tight. Roger. No movement. Okej. O. Hooks up. Good hook. Let's get up top. Dla mnie jak jest 6 godzin kampanii, to nie ma nic z tym złego, o ile można kupić już to taniej. Jeżeli pierwszy Modern Warfare można kupić w dobrej cenie, to bym sobie tą kampanię zrobił. Ja lubię takie, nawet takie podskryptowane rzeczy lubię. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Airstrip's on. Jest! Night Vision! O kurwa, jak ja to lubię! Jara mnie ten Night Vision tak bardzo w gierkach. W Tarkowie, w Ready or Not, w Zero Hour. Drop him. DZ clear. 3-1. Kill the leg. No trochę mało realistycznie, bo bronie z tłumikiem aż takie ciche nie są. Marking with IR. Confirm visuals. Visuals. Bravo inbound. Co nikt ich nie widział, kurwa. All teams. Bravo's on deck. Pushing up. Alpha to Charlie. You set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Kampania świetna, mówicie? Kurwa, mać. Ale to mi się podoba, to co widzę. No ale jakby on na pewno nie kupię na premierę, o tak. Jakbym dostał, to bym się jarał, ale na premierę nie kupię raczej. Bo ja nie widzę siebie w multiplayerze koda na tyle. Jak ktoś lubi w to grać, to pewnie to dla niego chuj tam te pieniądze. Ja bardziej Warzona jak coś. All clear. Descending stairwell. South side. Nods off. Be advised. They got a bird up.
Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo 6. Charlie, good to go. Kurwa, ale to wygląda zajebiście. Fire in the hole. Czy to jest ten sam silnik co poprzednia, nie? 2, 1, execute. They're taking the bait. Light 'em up. Fajnie to wygląda, fajnie. Tylko nie ma rozrzutu takiego. W sensie nie ma odrzutu. Rozrzut jest. Hatchway. On me. Move. Pop the hatch. Ja bym chciał takie misje, ale w koopie robić, to by było dojebane. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you. Copy. At the gate. Stand by. O, ale fajnie cienie wyglądają. All teams, let's roll thunder. Bravo, pull the plug. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. Zajebiste. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have 1 mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Ja pierdolę, ale klimacior, zajebiste. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Po rusku gadają. Nie no, świetnie wygląda. Ja... ten sam silnik, tak, to jest ten sam. Na razie się nie spodziewałem innego, ale ładnie wygląda. Ładnie to wygląda naprawdę. Ja dawno nie grałem w żadne takie. Ostatniego koda jakiego grałem to tego kurwa w kosmosie. I Advanced Warfare to były 2 ostatnie, które grałem. Tych nowych nie kupowałem w ogóle od dawna. I trochę mi tęskno za takimi klimatami, nie powiem. Jak ta kampania, to tam jest kontynuacja w 3 częściach, to... chętnie. Oj, to kurwa niedługo wychodzi. Stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. O, burza jest? Fo, kurwa, i to jaka? I tak błysnęło, mówię, co jest? Okej. Coś nowego. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless.
beyond the measurable. Okej. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? O kurwa, takie rzeczy można budować? Ładne. Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Musimy się do tego bardzo graficznego. Nie. Generalnie większość gier tak działa, które regularnie wychodzą. Przecież Asasyny też zwykle wychodzą na tych samych silnikach. Tomb Raidery były na tym samym silniku. Can fly. Let my words steer your steps. Night in Gale. Ciekawe, ale bez szału. Co to jest? The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? O kurwa. I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no! Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me! I can't get through! Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Astarion. Fulfill my salvation. The Hobbit! We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Nie moje klimaty zupełnie. Gameplay wygląda nawet nieźle, ale klimat nie mój. To nie jest... Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor, she is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. A, to jest to. To jest to, co dzisiaj ma premierę. Jack. We're out of time. Trying to be the best, but you can't come close to the power in my fists. Everyone that can fight already is. And we're still losing. I'm an all-time great. I'ma rise up to protect my own name. I'm an all-time great. Live and let me see everything self-made. The last immortal. Can't stop me. I'm an all-time great. I'ma rise up to protect. Ale taką jakość puszczałem, że chuja widać, tak szczerze mówiąc. Stitch him up.
Taką gierkę bym spróbował, jakby była free to play. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品。 Przesyt totalny. No, ciężko jest im zainteresować teraz ludzi, wiesz? Mi się wydaje. I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today. Ciężko jest z nowymi IP wyskakiwać, gdzie wychodzi ci jakiś gościu i zapowiada Hellblade'a 2, God of War'a 3, Call of Duty, takie znane marki, na które wszyscy czekają, GTA 5, 6 czy tam coś tam. I wychodzi ci gościu, który ma jakąś gierkę, nad którą pracuje i wychodzi, że ona jest, kurwa, umiera w tłumie. Czy było coś ciekawego? Zapisałem sobie platformówka Mandragon, Lysfanga, hack and slashik taki jakiś dziwny, hadesowy, Endzone 2, Post-Trauma, horror klasyczny, taki jak Silent Hill i tak dalej, Homeworld 3, Little Nightmares 3, Killing Floor 3, Crimson Desert wygląda niewiarygodnie, no Assassin's Creed Mirage był, Call of Duty, Night Gale przed chwilą było. Ale to chyba coś będzie, co mi się nie... co też jest nie dla mnie, to zaraz będziemy oglądać. No i Rebel Moon, film Zacka Snydera był zwiastun epicki. Muszę sobie potem na telewizorze obejrzeć. Okej, ale jak będziemy tylko non-stop, tylko składać, to się znudzi, ale to jest tylko nasza wina. Bo każdy kupi prędzej God of War'a 3 niż jakiegoś no-name'a, albo kolejnego Tomb Raidera niż jakiegoś no-name'a. Oh! Wait a second, to nawet nie wygląda źle. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. The Law Fu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Nie mój klimat. Wiem, że dużo ludzi lubi takie rzeczy, ale ja me. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Xianzhou. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Ale szczerze, oprócz tego Rebel Moona nie było żadnej bomby jeszcze. Takiej bomby. Bardzo chcę, żeby tą bombą było metro nowe. Nowe metro, może jakieś GTA 6, albo coś z mojej topki, nie? Właśnie Doom, Wolfenstein. No nie wiem, ja tam jestem zainteresowany. Ja też jestem zainteresowany, na pewno sprawdzę. Bo to jest chyba od
Od kogo to jest? To jest od jakiejś ekipy zajebistej RPGowej. O? A nie, to jest coś... We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Nie wiem, o co chodzi w tym Genshin Impact. Wytłumaczycie mi? Wiem, że to jest mobilne pay to win jakieś, tak? Kopię God of War'a na Xboxa, a jak się nazywa? Obsidian. No, Obsidianu gierkę to biorę w ciemno. A czekaj, Obsidian miał taką gierkę w kosmosie i 2 zapowiedzieli. Bo zajebistym zwiastunem. Seriously, you have a great magician standing right here. Może piwko? Kochanie, pijemy piwko? Jesteś na czacie? Pijemy piwko? Albo słyszysz mnie? Te same uniwersum co Pilarsy? Pilarsy w ogóle mają swoje RPG. Lagi? Nie, ja nie widzę lagów. Tak, chipsy. Mech. Ale to jest Genshin Impact, nie? No to mnie to w ogóle... This October, Lords of the Fallen releases O! Lords of the Fallen! Na to się czekam, na to jaram się. who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. To bardzo chętnie. Lords of the Fallen, biorę w ciemno, gramy na streamie. To będzie kozak. Coś czuję. Bardzo Soul Rivera mi przypomina. Stylistyka mi się podoba. Podoba mi się ten brud. Dark fantasy, takie kurwa heavy metalowe. Kocham to po prostu. Jezus Maria. Designy mi się tak tu podobają. Now you will know darkness, brother. Ho, 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 ho. You are in the presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. O kurwa. Sonic. A, Sonic to tam mnie mech. Chyba że platformówkowy jakiś taki fajny. A. Jako ciekawostka dla mnie bardziej. Grałem kiedyś bardzo dawno temu w te stare takie Soniki. Na PC-cie jeszcze. Kochanie, jakie chcesz piwko? Przyjdziesz mi powiedzieć? Cały ten stream wygląda, ale ich czy mój? No nie nadają w 1080p, no. Jakie są dynamiczne sceny, mają mały bitrate, to niektóre zwiastuny wyglądają tragicznie. Ale Twitch nie pozwala streamować w innych rozdzielczościach chyba, z tego co mi wiadomo. Powinni być Twitchowi. Dobra, spierdalać w takim razie, bo nadajemy na YouTubie w 4K.
Ale jakie i ile, kochanie? Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Sonic Frontiers, co to jest za gierka? Garaż. Ja też bym Cyberpunka zobaczył. Cyberpunka, ja chcę jakąś bombę, bo Cyberpunk to ja już wiem, że kupię, jestem najarany bez żadnych trailerów, nie? Idris Elba, Keanu Reeves, no kurwa. Outer Worlds, o, dzięki Basil. Sorry, ale Sonic mnie mało interesuje. Może dlatego, że nie mam dzieci też. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Dante's Inferno, to już sobie zapisałem z tyłu głowy. Cześć, Susan. With Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, Xazax. Naprawdę te cosplaye tam są niesamowite. Mogę ściszyć je, nie będziecie źli, bo chyba w chuju to mamy wszyscy. Ładne cosplaye, no to trzeba przyznać. Powiem wam, że jak ja byłem na Gamescomie, to jeden floor cały był w Gwiezdnych Wojnach i były statki, były kostiumy, no wyglądało to niesamowicie. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay. Cześć, Susan. Dante's Inferno. Zobaczę sobie. Widziałem, że na Xboxa takiego starego to jest, nie? Impreza trwa jeszcze godzinę. Znaczy, otwarcie trwa godzinę, a tak to impreza trwa kilka dni. Aż do weekendu chyba. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Awesome. Thank you, Jasmine. It's great to have you. Nie, muszę w przyszłym roku tam być. All right, right now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. Health co? Open beta niedługo będzie, tak? Okej. Fajnie wygląda. Dobra, klimat już jest na plusik. Już ma plusik. Cześć, Donkey. Starfield to ciekawe, czy będzie dopracowane. No właśnie. A dowiemy się już niedługo. Ej, to mi się podoba. No nie, no te łóżka. Kurwa. A było tak dobrze. Chociaż
mogę to przepuścić przez mój filtr. Bo wygląda sexy. Naprawdę wygląda sexy. I to BT będzie miało zaraz? Okej. No, trochę za bardzo dynamiczne może, ale damy szansę, damy szansę. Wiecie co, brakuje mi gierek w koopie, takich naprawdę fajnych kampanii dużych w koopie, z takimi misjami właśnie wymagającymi, bossami. The First Descendant. Okej, September. September to jest... Hello? Hello? Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Okej. Busy. Jakaś Subnautica czy coś? I'm worried about you. I heard there was a storm coming. Co się wam najbardziej podobało na razie? Okej, to wygląda na coś ciekawego, oryginalnego. To teraz to widzimy. Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Under the Waters. You're right O, w there, Game Passie. on the verge of something special. Of being first. Game Passa, tak? Reklama. Lies of P będzie w Game Passie? Payday będzie w Game Passie? The Lies of P. Hellblade to oczywiście. Sea of Thieves, jestem w tym faktycznie. Starfield? Stalker? O kurwa, trzeba będzie Game Passa wznowić. A WoW też będzie? Ghostwire Tokyo. What? No Valorant to chyba wiadomo. Chyba już był. Minecraft Dungeons. Naprawdę? To są wszystkie... Starfield będzie w Game Passie? Ja się cieszyłem, że go dostałem. Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. What? What? Co tu się dzieje? FF, siadł im stream. Dead. A czekajcie. Na YouTubie. Szybko. Gamescom, jest. So fun. Tell us a bit about this Gamescom. This is so fun. Tell us a bit dobra. about this project. What can you tell us? Oh my God! Look at these people. You guys are insane. Yeah. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about Co to jest za is gierka? for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Nie no, domyślałem się, że w Game Passie, ale fajnie będzie mieć. Discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game I know Roger made. Fort Solace, tak? By a pretty small team, right? Troy Baker. 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solace today.
Fort Solis. 10 ludzi to tylko robiło. It's a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. Pokażcie to. Jestem bardzo ciekawy. Independent game. Juliet, this is we know you from a lot of great film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. Kto to jest ta Julia and Brown? to get to work beside two of the best in the game world, nonetheless. So I just said watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of the? A Troy Baker to ja kojarzę. Because it is really, it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. I to jest na PC-cie już wychodzi? Thank you. To ma dzisiaj premierę, tak? Kurwa, ciekawe, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, lubię takie rzeczy. To jest polska gra? O, to jest... No. Klimat aliena tu jest taki, kurwa, gęsty. Jak to wygląda? To robi o 10 osób? I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jackie? You need to leave and let Central handle it. Oh my god. To jest polska gierka? Are you kidding me? Dear Villagers to jest polskie studio, czy coś? All right, next it's time for the announcement about a new game from Kupujemy. Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Ponoć więcej filmu niż gry i trochę nudna. O kurwa. No to chujowo. Ale warto zobaczyć. To zerknę sobie jaka cena. A jaka cena? Lies a journey. One of anticipation and adaptation. Chyba nie moje klimaty. Of struggle. O tych kurwa ciężarówkach pływających w błocie. Of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. To ciekawe. Troy Baker to Joel z Last of Us. A, stąd kojarzę. Dobra, coś z Diablo będzie, słuchajcie. For every destination, an expedition. Nie moje klimaty, całkowicie, ale fajnie wygląda i szacun, że się podejmują tematu, który wszystkich jebie. The Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers. A tu dostałem propozycję współpracy z tym The Crew. W sensie napisał do mnie Ubisoft, czy chce giereczkę za darmo i postreamować. Ale raczej was to nie interesuje, mnie... Ja tam lubię ścigałki, ale od czasu do czasu. Stówkę na Steamie. Kurde, można zobaczyć tego Fort Solisa. Ja lubię klimat Aliena.
Bo wiesz, ktoś może powiedzieć, że pierwszy Alien jest nudny, bo wiesz, Ridley Scott to jednak ma swój sposób narracji w tych starych filmach. Bo to było Ridleya Scotta, nie? Dodatek do Diablo? Nie. Nie, na BlizzCona sobie zostawiam dodatek do Diablo. Zwiastun drugiego sezonu. Nie wiem, co im tam pokażą. Szczerze. Albo jakąś inną gierkę ze świata Diablo. To by było ciekawe. Albo teaser. Albo kurwa dodatek do Immortala. Odklejenie, dzięki za 6 zł. Akurat na piweczko. Bardzo ci dziękuję. Most Wanted? Mam to samo, Szuzyn. Ja jeszcze grałem w Carbona trochę. I... jeszcze była jedna Crew taka. Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Nie. Moving on. Survival. CD Projekt Red. Yes! For the release of the spy thriller expansion to Dawać to. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. And as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Jezus Maria. Ho, ho, ho. My favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a Kocham tą job. gierkę. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. O jest, ten Thinking of buying some klimat. iron. The logical choice. Ile broni nowych. Green view. Oh my god. Home stretch. Ah! Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Nowych wszczep. Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Relik dostał Steam, dziękuję. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched Jezu, instaluję dzisiaj Cyberpunka, jestem napalony jak szmata. Vehicle Combat! Got a netrunner sitch here! Need backup right now! O tak! O tak! We got a situation in Watson. Roger, dispatch. Policja naprawiona w końcu. Police, for fuck's sake. O kurwa, wreszcie policja normalna będzie. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tech. Time to tilt out. What the fuck? Ale to jest zajebiste. That was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear Level from me cap. soon. This I guarantee you. Ja pierdolę. Ale się jaram na It's so Cyberpunka. close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia
Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. You're like, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just robbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players will be able to shoot their kochani, guns dziękuję za while 6 driving. zł. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Wow, okay. 2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Aha, czyli nie trzeba kupować, For joining us here at Gamescom. żeby większość nowości zobaczyć. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Stormgate to jest dawny Blizzard, nie wiem czy wiecie. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and Starcraft 2. Oh my god, kupuję! Stormgate will feature highly asymmetric To są starzy pracownicy Blizzarda. Mike Morhaime. Early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die Kurwa, by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. Co-op campaign! Must serve. Biorę w ciemno. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us. Akurat takie zmiany do Diablo wejdą za darmo pewnie. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions. Blizzard jak wypuszcza dodatek do jakiejkolwiek gry, to wszystkie mechaniki, poprawki i tak dalej dostaje się za darmo. Tylko content, na przykład nowy akt, to jest dopiero już zakupione. Is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for a bold, Dobra, bo pierdolą o jakichś tam gównach.
and creative ways Co wam się do tej pory najbardziej podobało? Napiszcie. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. O, Phil Spencer przyszedł. Czy chrupaniem nie zagłuszam? I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Oh! Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Rode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's whoa, you. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that literally just 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Nie grałem w to, słyszałem, że to jest całkiem sexy.
A to są to takie karty są, kurwa? Ready to get out there? Next big thing and I'm on the move. Best watch your step when I'm coming through. We have a lot to talk about. Already it's a classic, classic. If I drop any day, it's a classic. Any wave that I'm on, it's a classic. Hey, you heard that? Classic. Frostpunk? We're close to Rubicon. Wake the dog up. Activating cerebral coral control device. A, to są te. Armor Core 6. Augmented human C4621 has awakened. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? A quarrel response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on O borrowed kurwa. wings. Ładnie. Jakoś mi powiewa ta gierka. Musimy zobaczyć taki gameplay jak wyjdzie. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Oh. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. For Honor na sterydach? Okej. Podoba mi się. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. A wiem co to jest. Widziałem tego gameplay, pokazywali to. To jest chyba jakieś już dawno zapowiedziane. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon! Nowe Mortal Kombat nie zawodzą. I coś czuję, że tym razem też nie zawiedzie. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. Oh, kurwa. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer.
Dobra. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. There are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war Shao is Kahn. the last resort? Do not O forget kurwa. that, General. No nie no, Tekken nie ma podjazdu do tej gierki. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Oh my god! Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Kurwa, jaka zmiana ról, ale zajebiste. Podoba mi się. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Oh my god. That's Shang Tsung? O, uwielbiam tą przerysowaną scenę. Fatality, fatality. Who's your queen? Homelander, Peacemaker, Omni-Man, zajebiście. Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Mortala biorę od razu. Z bomby. O, jakiś city builderek taki. Też lubię takie rzeczy. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you.
you be wise? Will you inspire? Or will you conquer? However you choose to change the world, one thing is certain. Nie, Raiden nie jest bogiem piorunów. Never be Liu Kang jest bogiem ognia i piorunów, a Liu Kang jest... nie, to jest jakaś Ara. Liu Kang jest bogiem ognia i piorunów, a Raiden po prostu może mieć mocy z piorunami, nie musi być bogiem. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you Drugi the sezon? first news on the next season. O kurwa, drugi sezon Diablo! Ja pierdolę, nie spodziewałem się. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. Zombie, kurwa. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. A się kurwa wystraszyłem. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. Czy ja się rewolucji nie spodziewam po drugim A sezonie. long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Nowa klasa? Nie gadaj, że nowa klasa. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. Kurwa, ale jak się In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. 5 nowych endgame'owych bossów? O kurwa, to już jest coś tu już jest. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. And in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. And yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So initially she comes across as a little bit cold and jaded. But in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And
obviously a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn. Jeśli chodzi o ten sezon, no to A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to czego się mogę spodziewać? Wydaje mi się, że mechanika będzie polegała na ulepszaniu tej babki, to będzie nasz taki najemnik, że będziemy ją też ubierać. Tak podejrzewam, że będzie. Jest 5 bossów i to jest związane z wampirami. Bardzo mnie to cieszy, że rozwijają ideę wampirów w Diablo 4. Ale tak jak mówię, rewolucji się nie spodziewam i nie... Cześć, Drago. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Xazax jest kocem. Plan wydawniczy mają, to prawda, mają plan wydawniczy do przodu, ale wiesz, z feedbackiem z premiery mogą coś już w drugim sezonie really zmienić. Fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Oh. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met. Alone in the Dark mi mogliby pokazać. Alone in the Dark zajebiście się zapowiada. Me, and I certainly expect you. What about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature
of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Ja muszę nadrobić jedynkę, bo ja grałem w jedynkę, ale nie skończyłem jej. Ale nie pamiętam, żeby zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Ale byłem dużo młodszy też. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it's... You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! Oh! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? Latarka. O! I don't want to be in the story, just write me out of the story. Pamiętam, że wkurwia mnie ta mechanika, że tam najpierw ich naświetlić latarką. No! Nie powiem, zapisuję. Sezonu drugiego nie zapisałem. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of GamesCom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe we've been doing for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Wiecie co? Na moje to nie było bomby żadnej spuszczonej. Nie było Metra, nie było Duma, nie było Wolfensteina, nie było Stalkera nawet pokazanego. No jakby najlepiej wyszedł... Kurwa, patrzę tak na tą swoją listę, to chyba najlepiej wyszedł, kurwa, ten Crimson Desert i Cyberpunk. Myślę, że takie korpo jak Activision nie wyciąga żadnych wniosków. Prokonsumenckich, a często finansowe. Ludzie będą kupować sezon pasy i nie przez dupeczki, bo ludziom no to lecą. Fury. Nie no, Blizzard wyciąga wnioski jakby nie było i poprawia rzeczy. Zobacz sobie między pierwszą betą a Server Slamem jak poprawili i między Server Slamem a premierą. Jak... No nie no, nie można powiedzieć. Robią to nieudolnie, ale robią. No, Hadesa też nie pokazali. A, spoko, spoko. Dzięki, Donki. No. Ja chcę sobie zobaczyć jeszcze zwiastun. A tu wujek ciśnie w Jedi'a, kurwa. Jak to wyglądało? Nie było tak źle z grafiką tego streama. No nie, niektóre wyglądały chujowo, te zbliżenia. Trzeba przyznać, ale ja chcę Cyberpunka zobaczyć zwiastun. Cyberpunk Phantom Liberty. Czy już wrzucili ten nowy? Jest. New Ways to Play. Official trailer 2 miesiące temu. Nie no, obejrzyjmy to. Co jeszcze oglądamy jeszcze raz? Blizzard się pod względem wyciągania wniosków. Zelda Goty, kurczę, tylko szkoda, że to jest tylko na tego. Killing Floor fajnie mówimy, jedynie potrzeba chce się zagrać w Cybera i Mortal Kombat. No i Mortal Kombat, no ale Mortal Kombat ja mam już takie, wiesz... Zobaczmy sobie ten zwiastun, bo on wyglądał epicko. On mnie wyjebał.
Everett Merck. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. And thinking of buying some iron. The logical choice. Ja pierdzielę. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Not a bad idea. Zaraz zrobimy analizę. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Dobra, badawać ten drugi sezon. Diablo 4. Jak jest ten zwiastun sezonu, to sobie zobaczymy, bo tam jest napisane na końcu new. Diablo 4 i wyskoczył kurwa Xazax. Beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Nowy questline. Wampiryczne moce. O, to ciekawe. Wskaźnik cyberpsychozy był? O kurwa. Aha, bo oni zdjęli jakiś limit tam. Vampiric Powers. To ciekawe. I 5 nowych bossów. Tylko tyle powiedzieli. Join the Hunt. 10, 17, 23. Very curious how this will look in game. Can't wait new storyline. As long as resistance are more meaningful, season 2 I will be happy. This is the earliest I ever seen some reveal on another season. So I guess miss. Okay. No tak, no oni go skończyli, przecież te sezony były gotowe. 5 endgame'owych bossów. To mnie ciekawi, czy to nie będzie kurwa jeden, tylko że w innych skinach. Szczerze, liczyłem na to, że pokażą tego Starfielda bardziej, że jakiś konkretniejszy gameplay, znaczy wiecie, gameplay będą teraz wychodzić dopiero, bo ta impreza się zaczęła i ona będzie trwała do końca weekendu, więc wiecie, tam oni będą pokazywać gameplaye cały czas i tak dalej, więc wiecie, to jeszcze nie jest koniec jakby, że tak powiem, nie? Tego wszystkiego. Ciekawe, czy te nowe rzeczy zostaną usunięte z gry po sezonie, czy zostaną w core gry. Nie wierzę, że Vampiric Powers zostaną w core gry. Ja bym serca zostawił, zrobił je mega rzadkie i troszeczkę je znerfił, minimalnie. Nasze wrażenie Diablo 4 było pisane na kolanie, ludzie dbali już dużo wcześniej i to nie jakiś byle casuali, a naprawdę zaprawieni w HNS ludzie. Ludziom bardziej zależy niż Blizzardowi. Czekaj, co? Ale nie skumałem, co ludzie dawali. Sorry, musiałem was opuścić, dzieciaki, uśpić i nie... Był może... Nie, Space Marine 2 nie było. Starfield jest w trakcie recenzji, ale to mogli pokazać gameplay jakiś dłuższy, nie? Mogli pokazać jakiś dłuższy gameplay. Mortal Kombat. Naprawdę wyszedł super. I to... o kurwa, będę musiał sobie zobaczyć ten filmik. Dobra, niech mi się zapisze w historii, bo tańcule bardzo lubię i bardzo będę mu kibicował teraz na fejmie. Mortal Kombat wyszedł zajebisty zwiastun. Co tam jeszcze takiego fajnego wyszło? Platformówka, Mandanga, Posttrauma. Te Posttrauma fajnie wyszło. Homeworld 3 to była taka największa niespodzianka moim zdaniem. Ten Crimson Desert. O, zobaczymy sobie w fajnym tym. Crimson Desert. Godzinę temu. To kurwa wyglądało przechuje picko, nie? Zobaczmy sobie. A czy są te wampiryczne moce? Na razie nie wiemy, no ale są tematycznie sezonowe. Pewnie to będą skille, które będą na ten sezon dodane.
I tak wygląda jak gówno moim zdaniem ten trailer. Czekaj, to jest od nich? Nie, to jest od IGN-u, który to restreamował. Chcę oficjalny. Czekaj, GameSpot dostał chyba, tak? Godzinę temu. Nie ma tamtego. Nie ma. A, tutaj 2 lata temu to już było zapowiedziane? A faktycznie. Kurwa mać, to niedługo się z tym pierdolą. Dobra, wygląda o wiele lepiej. O, ładnie, ładnie. Taka łża, no, też zwróciłem uwagę, że jest za ładna coś. Ale wędkowanie jak jest, to biorę. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Nie, no to nie Wiedźmin, panie. Jaki Wiedźmin? To epicko wygląda. Naprawdę, to mi się podoba. Troszeczkę jest przesadzone moim zdaniem generalnie. Te latania jakieś, kurwa, światy w cyberprzestrzeni. O, to właśnie teraz. Tamto w tym polu wyglądało epicko. Fajnie. Fajnie wygląda. Co jeszcze byśmy chcieli zobaczyć w ładniejszej wersji? Była jakaś gierka, którą ja chciałem zobaczyć w wersji ładniejszej. A, Wukong, tak? Wukong to było. Wukong Black Myth. Godzinę temu, ale IGN będzie puszczał z tego, tak? Z znakiem wodnym jest. 2 dni temu, godzinę temu. GameSpot. Nie, a to też jest z tego. Z live'a. Nie mają jeszcze chyba oficjalnego wypuszczonego. Chyba, że mają... Chyba, że mają swój kanał, ale nie widzę, żeby gdzieś tu się wyświetlał. Nie, ten Wukong też wygląda sexy. No a tak to co?
QTE z God of War jest. QTE nie jest z God of War, mordo. Z wielu innych gier jest QTE. No, kibicuję tam Wukongowi. Klip z Asoki. A właśnie, dzisiaj Asoka ma premierę w nocy chyba, nie? No. Top 20 Asoka Moments. Przepraszam was, że nie wyciszyłem mikrofonu, ale chyba to by było na dzisiaj na tyle. Chyba, że nie wiem. Macie jakiś zwiastun, chcielibyście zobaczyć. Widziałem pierwsze odcinki, Wściekłe Wąsy. Kurde, lubię kanał. O, wiem co chciałem zobaczyć. Kurwa, Rebel Moon. Rebel Moon. Jakiś dziwny Black Desert. Mi to wygląda po prostu na gierkę, która chce być wszystkim, a czy jej to wyjdzie, zobaczymy. What? Od kiedy jest taka opcja Premium HD? Większa szybkość transmisji bitów. Od kiedy to jest? Ja to pierwszy raz widzę. Nie, to wygląda cool as fuck. Do you know the story of the Princess Issa? Na Twitterze Diablo pojawiło się więcej informacji, to zaraz zobaczymy. It was said this child would stop the madness of war. Ten aktor jest znany, nie wiem gdzie on grał. A new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. To mi się tak podoba. What do you think they want? Everything. I found her. Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. Jezus Maria. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh, one moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? Ale to wygląda epicko. I boast no fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other. No, to był gościu z tego. Who among you is willing to die for what you believe? Nie wiem, nie oglądałem Mumii z Cruzem. To było zdecydowanie najładniejszy zwiastun całego Gamescomu. Kurwa film. Film będzie miał 2 części i pierwsza będzie miała premierę w tym roku, następna w następnym. To już niedługo. December. A druga kwiecień. No i fajnie.
Fajnie, to jest zajebiste, bo niedługo będziemy czekać, nie musimy tego kupować, nie musimy się wkurwiać, że chujowo chodzi na naszych kompach, tylko sobie pooglądamy po prostu. A jak uniwersum okaże się naprawdę ciekawe, to wtedy sobie będzie można zainwestować w gierkę, bo gierkę też tworzą. Co? A właśnie, na Twitterze Diablo. Diablo Twitter. Nie teraz. To jest podwieszone. Gdzie jest ten drugi sezon? Rise, Lord of Terror. To są wszystko podwieszone, tak? Gdzie jest niby to nowe? Czy to jest... Ale ktoś pisał, że jest dużo, że jest więcej info o sezonie na Twitterze. Jest to jakieś ustawienie, że od najnowszych. Wpis, odpowiedź multimedia, polubienia, multimedia. Kurwa, nie chcę. Ja nie chcę Twittera mieć. Czy jest na Discordzie jakiś ten? Czekajcie, ogłoszenie Xazax TV, dobra. Bo nie chcę wam pokazać jakichś tajnych info. Na ogólnym. Xazax na kanale 4, Diablo 4 na YouTube. Jest więcej info? Dobra. Wpisuję Diablo i wujek wyskakuje, nie? Jest kanał Diablo, jest kanał Diablo. No i gdzie to jest niby? Info na WoWheadzie. Jest już oficjalny blog. Dobra, WoWhead. To jest dobry trop. WoWhead. Bo to, że zwiastun jest, to ja wiem, że jest zwiastun. Ale na nim nic więcej nie ma. Blog post list. Ok. 5 nowych bossów. Ten wygląda na nowego faktycznie. New and returning foes, additional game challenges. Ok. New and returning foes, czyli to są chujnie nowe bossy, chujnie nowi bossowie. Better target farming for Unix and Uber Unix. Okay. Rewards will carry over than completed on any prior character beyond Altar Solid and Map Discovery. Potion charges. Skill point. Okay. Dobra. Some community requested quality of life. Okay. Community management for games. Spoko. Paragon points, skill points. No. Carry over. Dobra, w chuju. Changes to the functionality of status effects of Java. Okej, to się już zmieni w drugim sezonie. No to spoko. O, to w drugim sezonie już Elemental Resistance się zmieni? To tak miało być od początku, czy mi się jebie w głowie i to miało być w trzecim? The updates in the above bullet on ability target specific unique and ultra unique items as a drop will be available in both season and Eternal Realms. Status effect. Updated elemental resistance systems. No to było, kur. Czekaj. Aha, bo ja powtórkę czytam z tego. Dobra. Games no longer take up inventory space, czyli wskoczą pewnie do tej zakładki. O, filtry do staszów i wyszukiwarka. O kurwa. O, to jest w chuj info, powiem wam. Eris, Vampire Hunter, Stunning Blood, Sanctuary, Voice, które jest Gemma Chen. I oni to robią. Biorą, patrzcie, to jest easy job, nie? I dlatego to nie zostanie w grze i ta postać nie zostanie w grze. Biorą sobie fajnego aktora. Nie wiem, ja jej nie znam na przykład, ale dużo ludzi ją zna i się jara na przykład tym, nie? Nie wiem, kto to kurwa jest i kogo grał. Ale ona ma do nagrania limitowaną ilość zdań w tym. Czyli kurwa siądzie se z 2 godzinki, pogada do mikrofonu, zapłacą jej i nara. I nie muszą się martwić o tym, że ona będzie musiała w kolejnych częściach powracać, tak jak ci, którzy podkładają głos pod
nasze postacie na przykład jakiegoś tam Tyraela, na przykład jakiegoś tam po prostu to jest takie, masz hap siup, easy job, my mamy to. W czym grałaś? Kapitan Marvel, nie oglądałem, 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 nic nie oglądałem z nią. No trudno, czyli dla mnie się nie podjarałem tą postacią, aczkolwiek może będzie fajna. Nie wierzę, że będzie questline jakiś zajebisty. Blog post, pokażcie, no. Okej, to, wszystko tu jest. To samo. Gdzie jest Vampiric Powers? Questline to uncover vampiric powers to wield against the originators. 5 additional endgame bosses with the ability to target specific... Okej, czyli ci nowi bossowie będą dropili dane unikaty pewnie. Czyli ten nowy będzie jeden, tyle wam mogę, zapewniam was, że jeden będzie nowy ten kurwa wampir, co jest tu pokazany, a reszta to będą Andariel, Duriel i tak dalej. No ja wiem, że to jest mały wycinek wszystkich zmian. Oczywiście, że tak. No bo jakby wyszło tylko to w sezonie, co tutaj jest napisane, no to elo, nie? Jakby. Chodzi im pewnie o to, że wypuszczą do tego całe patchnoty przed sezonem, których będzie pewnie na papierze 45 stron, a w tym się okaże to bookfix, 1% więcej do HP, 1% więcej do tego, 1% więcej do tamtego i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pewnie jakieś fajne nowe zmiany też się pojawią, ale nie wierzę, żeby to były coś, co będzie jakoś super mnie satysfakcjonowało. Okej, idą w dobrą stronę, nie można się przypierdalać pod tym względem, ale tak jak mówię, ja nie mam wielkich oczekiwań co do tego sezonu. Pewnie zagram. No nie pewnie, na pewno zagram. I zobaczymy. Call of Duty wygląda sexy. Starcraft? Dostał patcha? No nieważne. No nic, omówię to jutro w filmie, to wszystko. Powiem moje zdanie i tak dalej. Na pewno to oznacza, że z kampanii. No, zobaczymy, co dobrze zrobić. Jezus Maria. Bench Test FPS Gaming, dzięki za followa. Pierwszy follow od lat. Ostatnio mi 100 followów spierdoliło. No nic, no. Fajna imprezka. Fajne na plus, że Diablo się pokazało. Liczyłem, jak już zaczęli mówić, że będzie Diablo, to liczyłem, że coś więcej pokażą. I jak oni te zwiastuny robią takie, że myślisz już, że kurwa coś będzie... Ja pierdolę, tak ostatnio były, będzie korupcja, a teraz jest, chyba nowa klasa, a to chuj, nic. No też tak myślę, że te pierwsze dwa były zrobione, aczkolwiek tak, no zmiany wchodzą tutaj, te, które gdzieś tam chcemy, tak, filtry, pierdoły, które ale... no w każdym razie mają, jeżeli chodzi o ten sezon, mają jeszcze dużo czasu, żeby porobić różne rzeczy. Chyba że już mają gotowe i nic w tym nie robią, ale wątpię. Bo nie wierzę, że mieli w planach w tym sezonie wpuszczać naprawianie rezystów. Ale cóż. Brak Warhammera mnie boli. No mnie boli brak wielu. Mi brakuje... Mnie boli brak na przykład jakiejś bomby. Bomby. Metro, Doom, Wolf, GTA 6, Red Dead Redemption 3, nie wiem, Starcraft 3, co tam jeszcze mogłoby być takiego, nowy Bioshock, nowy Tomb Raider. No mogli, no wiadomo, jak jeszcze nie jest gotowe, no to nic nie mogli. Ale tak naprawdę większość rzeczy to były jakieś no-name'y. Drugiej części rzeczy się spodziewaliśmy, bo już zapowiedzieli wcześniej.
I w zasadzie to, no nie wiem w sumie co tam pokazali, czego nie wiedzieliśmy. Little Nightmare 3, Little Nightmares 3, ten End Zone 2. Wiem, że sobie go... O, Post-Trauma, ale to też chyba już pokazywali, to kojarzę. Warcraft 4, a to nie, panie, nie. To dopiero na Microsofta trzeba poczekać z tym Warcraftem 4. Dobrze, moi kochani, ja mam jutro na rano do pracki, więc dziękuję wam bardzo za obecność. Razem się pohypowaliśmy. Ja lubię takie imprezy. 7 grudnia oglądamy razem The Game Awards. Jutro zrobię jakieś małe podsumowanko może tego. To sobie omówimy też w jakimś filmie. Ogólnie jutro przyjdę po pracy i nagram kilka filmów, bo mam o 20 spotkanie z Kubusiem i robimy, moi kochani, spotkanie dotyczące podcastu, który będziemy razem prowadzić. Mamy fajne plany, to znaczy Kuba jeszcze nie zna moich planów. Ja mu dopiero je wypierdolę na stół w knajpie, to szczena mu opadnie. StarCrafta 3 nie zobaczymy z naszego życia. Zobaczymy, jestem tego pewien. Ja liczę, że podczas Gamescomu ukażą się nowe trailery Hollow Knight, Hadesa razem z datami premier. Być może. Dzięki za dzisiaj, ja też bardzo dziękuję. Zostawiam tą transmisję do przejrzenia sobie, nie ustawiam jej tylko dla wspierających, bo uważam, że była na tyle ciekawa, że każdy zasługuje na to, żeby ją obejrzeć. Dzięki również jeszcze raz za dzisiaj. Mam nadzieję, że was nie przynudziłem i że będziecie wpadać częściej na takie no właśnie jakieś Game Awardy, BlizzCon przecież już niedługo jest też zresztą. Dzięki wam wielkie, do następnego. Dzięki za donajciki, za Quake'a 2, od Piotrka dostałem 5 dyszek i od Klejenia dostałem 6 zł, bardzo dziękuję. Widzimy się jutro w filmie, w czwartek najprawdopodobniej będę streamował na MSI Titans i nie wiem jak z piątkiem będzie, ale raczej powinienem odpalić streamka jakiegoś. Dzięki jeszcze raz, do następnego, pa pa!